Siema YouTube. Zacznijmy sobie szybciej w sumie. Dzisiaj mamy kilka fajnych tematów. Jeszcze sprawdzę na YouTube, jak jest ten dźwięk. Dzisiaj głównym tematem jest Ring Road na Islandii. To jest takie pasmo nabrzeża, że wam pokazuję. Ogólnie to całe nabrzeże to jest ten określany jako Ring Road, tylko tak, czekajcie, czy to... Aha, sorry, na YouTube, czy to przyłączę się z sceną. Wypadłem z formy, jeśli chodzi o YouTube'a, bo teraz streamowałem głównie na TikToku. Dobra, wciągnę słuchawkę. Okay, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Siemka, wszyscy, Dorota, Adam. Cześć, właśnie zaczynamy już ten dzisiejszy live. Tak jak podawałem w social mediach, dzisiaj rozmawiamy na temat Ring Road. Tu mamy poster dzisiejszego. O Jezu, coś mi tylko kurczę dzisiaj. Dzisiejszego podcastu. Może zaczniemy ogólnie od takiego wprowadzenia, co ja tu robię, kim jestem, czyli jestem Krystian, jestem pilotem w Onda Travel. Głównie jestem fotografem, filmowcem i podróżnikiem. Zacząłem prowadzić dla Was podcasty od nie wiem, 1,5 miesiąca. To jest 6. odcinek z tego, co widzę. I możecie znaleźć wszystkie podcasty tak naprawdę na YouTubie. Mówię to w zasadzie dla tych osób, które jeszcze nie widziały tego kanału, ani tych podcastów. W zasadzie dla osób, które sobie zobaczą potem to z odtworzenia. Nie? Czyli mamy tutaj kilka, pierwsze było po wyspie Reykjanes na Islandii, potem Wyspady Islandii, tam wybranych kilka było, potem archipelag Lofoty na Norwegii, Golden Circle, no i potem Zorza Polarna. A dzisiaj wracamy znowu na Islandię. Potem, jak nie zapomnę, zrobię taką ankietę, wrzucę Wam, żebyście mogli sobie wybrać następny temat. Na przykład może będziemy rozmawiali, nie wiem, o Szwajcarii albo o Tajlandii. Ostatnio Łukasz na TikToku pytał się o Tajlandię, czy mogę coś powiadać. W sumie byłem tam już parę razy, więc chyba coś tam wiem. Kurczę, te muszki mnie zabijają, ogólnie. O, czekajcie, tylko tutaj jeszcze jedną rzecz tylko włączę. Podglądzik sobie na... To rzeczywiście Sławomir Mencen miał ponad 100-punktową przewagę nad... TikToka na telefonie. Jakieś Menceny się łączy. Dobra, to mam. Chyba jest ok. Dobra. To wszystko działa. No dobra. Przejrzymy sobie może na początek jakieś tam rzeczy, które się ostatnio działy na Islandii. I powiem Wam, że dzisiaj przeglądając właśnie filmiki właśnie do dzisiejszego podcastu, trafiłem na kurde fajny temat, o którym w zasadzie zapomniałem, czyli o erupcji wulkanu na wyspie tej tutaj, Westmajer, Halmey, nazwę no nie, ciężko mi mówić, prawda? Halmajer. Ogólnie na wyspę się płynie promem. Tutaj jest przystań, a ona jest w zasadzie przy wodospadach, tutaj, który też Ci w sumie powiemy. Już mówiłem chyba na pewno o Jufrabuj, nie wiem, przepraszam, ja nie wiem jak to się wymawia, i Srianandafos, tak? I tu jest tak naprawdę jedzie się w dół i tu jest prom. I stąd można przepłynąć promem na tą wyspę. Dlaczego tej wyspie? Bo tam była erupcja, która w zasadzie zmiotła z kurde miasto praktycznie. Może nie zmiotła całkowicie, ale dużo osób musiało, no cała wyspa została ewakuowana. I to był właśnie w styczniu. To się wydarzyło w styczniu. Czekaj, gdzie ja to mam? O, ja to zapomniałem chyba.
Szukałem informacji na ten temat. Siemka, TikTok, czekajcie jeszcze. I na pewno dojdziemy do tematu, jeśli chodzi o tę wyspę, ale najpierw zaczniemy sobie od newsów, jakie miały miejsce. Bo ta erupcja tutaj sobie pootwierałem. Na tej wyspie miała miejsce 1974 roku. Więc to było wesoło. Fajne są tu filmiki znalazłem na YouTube, takie dokumentalne z tamtego okresu. A teraz zaczniemy sobie o newsach. Czekajcie, już chyba zagrałem tę kartę, jak zwykle jest to kurde gigant, nie? Słuchajcie, z Nowym Rokiem na wyspie jest taka tradycja, że oni palą ogniska w miastach. To jest taka tradycja jeszcze z czasów wikingów. Osoby, to ogólnie chodziło o to, żeby spalić wszystkie złe duchy i złe rzeczy, które miały miejsce w poprzednim roku wraz z ogniem. No i taka jest tradycja do tego czasu. I tam oczywiście zbierają się wszyscy ludzie i świętują wspólnie. No, ogólnie chodziło o to, żeby się łączyć i świętować, tak? Właśnie tu był filmik, jak oni to świętują. I oczywiście, kurczę, gdzieś przeglądałem chyba dodatkowo i... O! Tak to wygląda. I to jest w zasadzie w kilkunastu tam miastach. Zobaczyć ten... Jak to wygląda? Nie wiem, co się stało z tym mikrofonem, ale wydaje mi się, że on jeszcze bardziej zbiera to wszystko dookoła niż poprzednio. Jakoś tak... O dobra, czekajcie. Jestem jednak mistrz. Dajcie chwilkę. Nie wiem, nie w życiu coś się stało. Ja odpaliłem mikrofon, miałem włączony od tego, z aparatu. Ale ja jestem gość. Czekajcie, już podgłośnię sobie na tym TikToku. Aha, oczywiście się muzyka wywaliła. Mikrofon mam przed nosem, a nie był włączony. YouTubery to, nie? Się znają, kurczę. Się dziwiłem, bo tak było słychać to, co jest dookoła. No dobra, teraz będzie chyba okej. No, masakra, nie? Jeszcze tylko czekajcie, jeszcze sprawdzę, kurczę, dla pewności, czy na tym YouTubie jest ok. Raz, dwa, trzy na YouTube. Specjalista. Raz, dwa, trzy YouTube. Słychać mnie? Jeszcze raz. No dobra, chyba będzie okej. Paula, jak tam żyjesz? Nieźle, co? Jestem niezły gość, kurwa.
No dobra, chyba będzie ok. No dobra, chyba jest ok. Jeszcze tylko ten TikTok. To chyba widzę, że muzyka za głośno jest jeszcze na TikToku. No dobra. Więc tak się zaczął rok na wyspie, czy na Islandii. No i mamy jakieś tam jeszcze ciekawostki. I słuchajcie, rozpoczęła się powódź glaciarna, czyli taka polodowcowa jakby. To jest w zasadzie co roku, cyklicznie. Ostatnio był taki motyw, że też wstępna taka powódź zaczęła się parę miesięcy temu koło Skogafostu, tam spływało, zalało drogi, ale tam w tamtym regionie to jest normalne. Dobra, to taka ciekawostka. O, i jeśli chodzi o turystykę właśnie, czyli to co w zasadzie jest na najbliższe, to dużo się pojawia teraz oszustów, jeśli chodzi o rezerwacje. Nie wiem, tylko że takie sytuacje jak pojawiały się oferty różnego rodzaju, na przykład w Polsce, że tam, nie wiem, tani domek, nie wiem, w Władysławowie, Sopocie i tak dalej. No to w zasadzie to samo jest tam na wyspie, więc no, też trzeba uważać i wybierać te sprawdzone miejscowości, czy tam pensjonaty, czy i tak dalej. No najlepiej jednak korzystać z tych Airbnb i tego typu, bo jednak macie pewność, że no nie będzie jakiejś draki, a raczej oni chyba też jakieś tam coś zwracają z tego co kojarzę, nie? Paulie, żyjesz, tak? Dobra, no to teraz słuchajmy. Co na pewno będzie ciekawych parę rzeczy. Na pewno też zrobię dzisiaj tak, że omówimy kilka punktów, bo no, na pewno nie udźwigniemy w godzinkę czy tam półtorej tego, co wam chcę pokazać, a potem zrobimy takiego luźnego live'a na TikToku. Zakończymy jakby transmisję na YouTubie i przejdziemy bezpośrednio na TikTok. Znaczy zostaniemy na TikToku i tak sobie przejrzymy takie różne takie nie? Ja wczoraj miałem takiego live'a, takiego przy kawce. To było gdzieś koło południa, chyba powinna byłaś, tak? Na chwilę wpadłaś. To było taka oglądałem filmiki odnośnie pożarów w Los Angeles. Też możemy to sobie potem jeszcze zobaczyć, bo nie było was za dużo, więc na pewno zerkniemy. Jak ktoś będzie chciał, wiadomo. Kolejna nowość taka, znaczy nowość, wydarzenie, które się wydarzyło, to dwa autobusy się zderzyły. Nie ma dużo, nikt nie zginął. Tam delikatnie tam jakieś poturbowania. Podobnie było to już wcześniej tutaj. Też była kraksa. Ale to miało miejsce kiedy? Pod koniec grudnia. Też było zderzenie. Chyba nawet czołowe, to jest tylko co ja rzeczy się tam tak. Tak, się czoło w pobliżu. W każdym razie znajdowały się 3 osoby. Ale wszystko ok, nie? Co mamy dalej? Właśnie teraz zaczęło się pojawiać ruchy magmy w jednym regionie, Snowfalls, tutaj. Ten region jest, już pokazuję, tutaj. To jest ten region, gdzie zaczyna się przesuw magmy. No tam dawno erupcji nie było, nie? Więc kurczę, no jakby tam wolnęło, to tu jest właśnie wulkan, o którym ostatnio chyba pisałem, wrzucałem posty. Gdzie on? Tutaj jest jeden. To jest ten wulkan, który był właśnie w książce Juliusza Werna, Droga do wnętrza Ziemi, coś takiego. I tam właśnie on w tej książce właśnie ten wulkan przedstawia jako te wrota do tego wnętrza Ziemi. Ja mojej książki nie czytałem, tylko po prostu gdzieś tam dotarłem do takiej informacji i no pewnie już też o tym mówiłem, ale wiadomo, jak ktoś jest nowy, bo jest pierwszy raz u mnie tutaj na live'ie, to zawsze jest taka ciekawostka, nie?
No i tam coś tam się zaczyna dziać. No, czekajcie, jak to było? Aktywność wskazująca na ruch magmy na dużej głębokości wczoraj. Około godziny 18, bla bla bla. No, ale to no wiadomo, to nic też nie świadczy jakiegoś dużego. I tu jest właśnie ten wulkan, który pokazywałem w tym miejscu, nie? Więc jakby ta lawa tutaj, znaczy magma się przesuwa w tym kierunku. No, to jest kolejny temacik. I no, jeszcze jest taka sytuacja, bo nie wiem czy wiecie, jest taka wyspa Elday, która jest odseparowana od ludzi. To jest ta wyspa, też taka powulkaniczna. I ogólnie ludzie nie mają na nią wstępu. Tylko i wyłącznie naukowcy. Po prostu chcą zobaczyć, jak zadziała taki obszar bez ingerencji ludzkiej. To jest tutaj. To jest po prostu wywalił wulkan i oni ją zostawili. Nikt tam nie wchodzi na to miejsce, tylko właśnie ci naukowcy. Ale była sytuacja rok temu chyba, czy 2 lata temu, jak gość popłynął sobie kajakiem chyba na tą wyspę. I ogólnie wiadomo, nikt by nie o tym nie wiedział. Ale gość rzucił oczywiście filmiki z drona. To widać to wszystko. Rzucił z drona filmiki i chyba takie selfiaki sobie tam porzucał. Nie widzę, żeby to gdzieś było. To może pozwolić to wszystko usunąć. Żeby innych wiecie, nie tego. No oczywiście gość został ukarany i tak dalej. No bo to jest dość spore wykroczenie. Siemka, TikToki, tam widzę, coś się pojawia. Cześć. Na YouTube jest słabo, widzę. No, nie wiem, okej. Więc taka była sytuacja z tym właśnie turystą. To jakiś był facet starszy nawet, z tego co kojarzę. A czekajcie, może coś tu będzie. No i okazuje się, że na tej wyspie dużo plastiku jest znaleźli, nie? To jest też dziwne, nie? Nie ma w ogóle, więc jednak te wszystkie pływy przynoszą ten cały syf na wyspę. Tu jest jakaś wyszukiwarka. Czekajcie. Zobaczę, czy wszystko słychać. Raz, dwa, trzy. Coś tam leci, tak? No dobra, leci. Czekaj, może tak spróbujmy. Jest to na wyspie. Tak, oni co roku właśnie robią tę inspekcję. Teraz właśnie była taka sytuacja, że jakoś dość niedawno tam byli. Kurczę, nawet rzucałem informację o tym, że coś posuwali wszystko. No zobaczmy, jest nawet kamera jakaś tam umiejscowiona. Sobie teraz będzie chyba ciemno, to jest godzina. Ojej, kamera to chyba... To raczej nie jest na żywo. Widać, że jest pełno algów, nie? Zobaczymy ciekawego. 18:43? Godzinę temu, tak? No dobra. Tutaj taki temacik. No i oczywiście już mówi się o kolejnej erupcji w Reykjanes.
Czyli w zasadzie średnio tak jak mniej więcej co miesiąc, co półtora miesiąca pojawia się kolejna erupcja, więc już o tym bębnią. Codziennie sprawdzam, czy nic się nie dzieje, ale na razie jest spokój, cicho. Tu jest właśnie Grindavik i tutaj mniej więcej te erupcje się odbywają, nie? Czekać na tym kurde YouTubie miał działać chatbot, nie widzę go, żeby tam coś się dało. Już powinienem klikać sekundę. Dobra. Co mam coś następnego? O Jezu, sąsiad tam jakiś kurde się nazywa. No i słuchajcie, to myślę, że jeśli chodzi o takie wprowadzenie i tematy dookólne, to mamy odhaczone. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym nabrzeżu, ale myślę, że zaczniemy sobie od wodospadów, a potem z tego względu, że to będziemy przy tej wyspie, o której na początku mówiłem, gdzie były te erupcje, to tam sobie po prostu popłyniemy promem. Ok, czyli zaczniemy sobie tutaj. O, czy to jest wodospad Seriandafos. Nie dłużej 60 metrów, ale spektakularny. On ma, zasila go woda z rzeki Fos. Seriandasa, sorry. Fos to ogólnie określony jest ten wodospady. I on tak wygląda, to są, ja to chyba mówiłem na ostatnim live o tym wodospadzie, tutaj tu ogólnie jest przejście dookoła, to ja usunąłem to ludzi z tego zdjęcia, to jest stare zdjęcie, tu jest przejście dookoła i można wejść za kurtynę tego wodospadu. Teraz wam pokażę właśnie filmiki. On chyba był przy okazji wodospadów Islandii, po prostu jest blisko kolejnego, o którym zaraz opowiem. Tak może stanąć. Kurczę, no coś mi tam stuka na górze dzisiaj. Bo tego akurat nie przewidziałem, nie? Raczej niemożliwe, nie? Jak on wygląda, słuchajcie, tak to jest. O, to jest za taflą. O, znaczy, tu się idzie w prawo właśnie za kurtynę wody? Czemu tak sobie jakoś? Wszystko tam ok? Jest na TikToku? No tu chyba nikogo nie ma. Źle wystartowałem w tym momencie. No takie to. No to naprawdę może fajne zdjęcia tego zrobić. Tak wygląda z góry. Jak my byliśmy na wyjeździe takim dookoła wyspy, to wjechaliśmy sobie samochodem tam tutaj do góry gdzieś. Jakiś taki parking był, z tego co kojarzę. I tam po prostu spaliśmy w samochodach i sobie poszliśmy tutaj na spacer. Tu jest zaczyna się wodospad, zaraz, drugi, o którym powiem. I tam po prostu byliśmy tam na górze, bo ten wodospad spada do takiej ukrytej jaskini jakby, nie? No to jest tak jak wygląda, tak jest za kurtyny. Jak jest słońce, to super to wygląda, nie? Ale tam jest takie położenie, że mniej więcej to przy zachodzie. Tu gdzieś tak słońce wchodzi z tej strony. O, to widać, na przykład to jest pewnie jakoś koło południa, podejrzewam, że słońce z drugiej strony. Okay, jakoś. Ale widzę, że powinien stykować tych serduszek, dziękuję. Tak to wygląda, nie? Jest naprawdę, to tam się stoi, no, kamera tego nie oddaje, nie? Trzeba to zobaczyć po prostu na żywo. A, jeszcze mam nagranie z drona, oczywiście to nie może latać tak jak w większości miejsc na Islandii. No ale jak widzicie na pewno na YouTubie i tak dalej, to wszędzie są jednak nagrania z tego, z
z dronów. Zobacz, mali są ludzie, nie? Jest potęga, nie? Tutaj bardzo mocno wiało, jak tam byliśmy. Ja po prostu nie stanąłem, tam jest zakaz tego latania, to pojechaliśmy tam parę kilometrów dalej za tą górę, tam w prawo i stamtąd przyleciałem tutaj, nie? Bałem się trochę o ten wiatr i o ptaki, ale na przykład miałem tego mocniejszego drona Mavica 2 i jakoś dam radę. Dlatego mam tu materiał. I tu widać jakie to jest wielkie, nie? Porównanie do człowieka. O, się złapałem. No akurat. Taki ten składzik i pokażę wam jeszcze tego, który jest obok, bo żeby była orientacja, to jesteśmy teraz w tym miejscu. To jest ten wodospad, o którym mówiłem przed chwilą. W zasadzie tu się dojeżdża tą drogą główną i skręca tutaj w lewo, nie? Będzie tu panoczek taki. O. Znaczy, jak tu się jedzie, za daleko sobie tam jest jeszcze parking taki drugi. O, to jest zjazd. To pewnie będzie widać go. To trzeba bardzo uważać. Jak się jedzie, na przykład szczególnie zimą, to jest masakra. O, i tam go widać, nie? W zasadzie już on jest widoczny z nie wiem, z 4-5 km. Jak się jedzie to cały czas prostą drogą. No, tutaj. Dobra. No i tam obok jest ten drugi wodospad, o którym mówiłem, który jest schowany właśnie w skale. I to jest ten tutaj. Jufriabur. Też nie jest za duży, 40 metrów wysokości. I myśmy byli właśnie nad nim. No i mamy pochodzenie od słowa wąwóz, tak? W tłumaczeniu. Tam gwarantowane jest tak, musicie brać kapoki, bo na pewno zbuknięcie tam nie ma mowy, żeby nie zboczyło was, nie? Nie ma takiej opcji. Po prostu tak ta bryza, o, elegancko. Tak ta bryza daje, że po prostu to będzie widać. Sorry za pukanie. O kurde, nieźle. To by było tyle. I teraz przejdziemy na tą wyspę, o której mówiłem na początku, gdzie była ta erupcja, bo to jest fajny temat. Tylko najgorzej, że zamknąłem ja to chyba nawet na ChatGPT chyba. O Jezu, sorry, kurczę, no. Elegancko. A u mnie to teraz zaczął, wiesz? To powinna. Nawet, kurde, że mnie to powinien zaczynał live'a, no ale w sumie zapowiedziałem live'a wcześniej. Ale wracając do tematu, no, ekstra. Erupcja zaczęła się właśnie w 1963 roku. No nie. Czyli tak naprawdę mamy, no prawie... No, prawie podobno, no dobra, no tam 22, tak? Ale i w nocy i ewakuowano 5300 mieszkańców z tej wyspy. I tam się tworzyła się szczelina, tak samo jak podobnie wyglądało, to co pokażę filmy, jak ta szczelinowe w Reykjanes, też tak się tworzyła szczelina na te 1,5 km. I potem z krateru zaczęła też lecieć woda i oni postanowili zabezpieczyć port
Czekajcie, polewam, jak to wyspa, żebyście wiedzieli. Zabezpieczyć port. Zabezpieczyć port przed lawą, a więc oni zaczęli lać wodę na lawę. No i trochę tam w zasadzie udało się opanować to. To są bardzo stare filmy, to jest 83 rok. was only 18 kilometers from Hemae, from where it could be clearly seen. Jakoś na pewno to nie jest ten port. To zaraz The będzie eruption pokazane. piled up the island that was named Surtsey. Zaraz wam opowiem ogólnie o tej wyspie, pokażę też inne filmiki. Ale tak wyglądała erupcja. Activity in and Wyspa around nie jest duża. Surtsey went on 3.5 years, ending in the spring of 1967. 6.5 years later, few expected the eruption that began to the southeast of a long extinct No i tu była volcano. ta szczelina, tak? To się ogólnie wpływa do tego portu. Tu jest właśnie rządek. This Czyli tak samo to wyglądało jak w przypadku tych aktualnych erupcji. Też jest po prostu otwarta szczelina. Tylko to jest na półtora kilometra, tam już nawet do 5 Very soon, dochodzimy, nie? it had opened a crack 1.5 kilometers long. From this crack rose many scores of glowing lava fountains, while a river of molten lava poured down the town. Zobaczcie, są domy. Ogólnie na miejscu też jest muzeum, do którego można wejść. Tam są domy właśnie zalane lawą. Nie byłem tam jeszcze, bo byliśmy tylko raz na tej wyspie, bo pojechaliśmy tam docelowo, żeby oglądać Pafiny, czyli Moskonury. Tam jest też duża kolonia. I mieliśmy bardzo mało czasu, bo nawet tak naprawdę do końca nie widzieliśmy, gdzie te Pafiny się znajdują. Weszliśmy na taki szczyt. Się okazało, że tam nie ma żadnych Pafinów, więc kurczę szybko na dół. Potem mieliśmy autobus, co byliśmy w porcie, na lądzie. I kurczę, zapaliśmy taksówkarza i pojechaliśmy drugą stronę wyspy. I tam tak naprawdę było mnóstwo tych Pafinów, nie? To wam zaraz pokażę jeszcze zdjęcia, jak to tam wyglądało. No kurde, tam są niesamowite te zwierzaki. Takie nawet, są śliczne. Są takie, jakby wydają się, jakby były takie bardzo nieporadne. One tak jakby lądowanie spadają na tyłek. Tak śmiesznie to wygląda, nie? Też są fajne filmiki jeszcze na kolejne, gdzie są nagrania pokazane z lotu ptaka, jak samolot tam zabezpieczał. Wszystkie te domy otoczone są lawą. No i ludzi, których zabierano z wyspy, to wszystko w zasadzie popłynęło statkami z portu do stolicy, nie? Reykjaviku. To właśnie z tego hotelu już. Ale nie mogę z tym mikrofonem, co ja From wywaliłem. the beginning of the eruption, it was obviously only a matter of time before either molten lava or lava bombs set fire to houses nearest the craters. Piękne. The first houses were burnt down in the later part of the second day, Tutaj zajęło domy. and behind the town, the lava continued to advance, slowly but irresistibly. I uratować się dało. I tak podobno właśnie to wygląda, że takie same takie domy lawą, ale no
że on tak zostawiony jako atrakcja. Znaczy na pewno nie wszystkie, nie tak duże jak tutaj. W zasadzie potem trwała odbudowa tego miasta i na większość ludzi wróciła z powrotem. Ile my to już mamy tego? 40 minut. Okej, no tak to może trochę dłużej będzie. No ogólnie cała ta lawa spływała do wody. A to 4 february. To był 22. Wyobraźcie sobie, że jesteście w domu, raptem wywalacie wam wulkan, nie? Przed koło domu. To było niespodziewane, bo to nie było tak, że oni wiedzieli, że coś się stanie, tak jak teraz mamy jakieś tam reakcje, że badania są gruntu, jakieś wstrząsy sejsmiczne i tak dalej. Oni po prostu byli totalnie zaskoczeni, nie było w ogóle informacji. Nie tak jak teraz, nie? Teraz już alarmują, już wiedzą, że są jakieś zmiany, że jednak ta magma się przesuwa pod powierzchnią. Tak jak wcześniej pokazywałem, że tam w tym regionie jest Snowfest, tam coś tam się zaczyna dziać i oni już o tym wiedzą tak naprawdę, nie? Dobra, zobaczymy kolejny. Nie wiem, czy to nie jest ten sam przypadkiem. Jeszcze był taki dokument. Okej, czy jest wszystko ok? Tak, że na tym obrazku to wygląda tam no spektakularnie na pewno, ale niewinnie, nie? Bo człowiek sobie nie zdaje sprawy, że to jednak jest 1000 stopni tej lawy i ona po prostu jak stoi osoba, to ona po prostu znika, jeżeli ma styczność z taką lawą. No, to jest taki ogólny, ale jeszcze taki fajny, no to chyba to będzie. Dłuższy akurat, ale jest dużo fajnych pozycji. Bo tej wyspy też jest lotnisko małe. O, elegancko. Dzięki. No jest, no to jest... No tak jak widać na zdjęciach, nie? To jest szok. No właśnie jak jest zawsze erupcja tam, teraz ostatnio, no to tam ja się tym jaram, na tych grupach też ludzie się jarają, ale ci, co tam mieszkają, no to zaraz cisną po tych no w sumie turystach tak naprawdę, nie? Że o, się jaracie takimi rzeczami, my tu cierpimy. No kurczę, no kwestia perspektywy zawsze, nie? Postrzegania tego. Ale jest to coś niesamowitego. To właśnie fajne zdjęcia ten gościu na tym filmiku.
Tego tutaj z lewej się wpływa do wyspy. Tak, no i tu jest właśnie wpływ na wyspę, to jest ten nabrzeże całe i te w zasadzie wszystkie fabryki, które są skupione w tym miejscu. I też tutaj właśnie powstaje nowe spa, konkurencja dla Blue Lagoon. Właśnie był ostatnio artykuł, że wzięli się za to. Gdzieś właśnie Złoto Ptaka chyba. O. To jest w ogóle, kurczę, jak to wygląda. Tylko najgorzej też to było wieczorem, nie? Tak w ogóle jakoś jasno jest, jak na te obrazki z tamtych czasów. Ale mi skrzypi ten krzesło, czy foto. No i w zasadzie wszystko szło do wody. O, to fajnie widać właśnie, jak jest to. Czyli on tutaj się otworzyło i tam jakby był ten główny krater. Jakie to domki malutkie. Półtora kilometra szczelina, nie? No to kurczę. Tak się wydaje, ale to... O, co znowu zaczyna? No, niestety nic nie poradzę. Cześć Regina. Hejka. Sorry, niestety sąsiad napierdziela, nigdy wcześniej nie słyszałem, że tam ktoś w ogóle się poruszał, a dopiero pukać teraz coś, nie? Spory wybrał, nie? Dobra. To tylko jeszcze tam stacjonowały te amerykańskie alianci, to po prostu na wyspie. No myślę, że warto sobie to zobaczyć w całości, bo kurczę są naprawdę niesamowite te obrazy archiwalne. Nie wiem skąd ten gość to dorwał. Ogólnie wulkan, ale jeszcze chcę pokazać w ogóle jak ta wyspa aktualnie wygląda. To zakładam, że no, o kurczę. Jest na długim obiektywie robione, więc jest kompresja perspektywy. Więc podejrzewam, że on stoi do odpowiedniej odległości, a przez to, że jest ta kompresja, to wydaje się, że jest blisko. Taki trik jakby, jeśli chodzi o obiektywy i szkła. No dobra, teraz zobaczymy jak aktualnie ta wyspa wygląda. Gdzieś to miałem, jeszcze może pokażę. Co to jest? Się nakręciło. Więc myśmy przypomnieli tutaj do portu. No i szukaliśmy miejsca, gdzie są te pafiny.
i weszliśmy sobie chyba tutaj na górę. Co będzie na tym filmie pokazane, a okazało się, że one są po drugiej stronie wyspy. Więc zerwaliśmy taksówkę jakiegoś gościa tam, dziewczyny, to było nas parę osób i dziewczyny zamówiły taksówkę. I tam pojechaliśmy tutaj w to miejsce. Chyba może będę moje zdjęcie wrzucałem. Dobra, oczywiście. To jest coś mnóstwo, nie? O. Tak jak widać, nie? No, ogólnie tak naprawdę przylatują na wody w okresie takim letnim, a potem one po prostu żyją na wodzie. One mają takie w ziemi wykopane takie dziuple jakby, nie? Takie po prostu dziury w ziemi po prostu, nie? Tam się chowają. No i tyle o tych urządcach. Tutaj byliśmy, potem zamówiliśmy taksówkę i dzida na prom, bo no, mało było czasu tak naprawdę, bo tam jest obliczone jakieś godziny, jeśli chodzi o ten prom. Więc szybka akcja. To było też jakoś, my tam później dojechaliśmy do tego miejsca, bo to była objazdówka. A teraz kolejna rzecz, to tutaj jest, nie wiem, pewnie słyszeliście nieraz o jak oni to nazywają, najbardziej samotny dom na Islandii, czy to na świecie, to jest właśnie na tej wyspie. To właśnie w zasadzie jak się wpływa do portu, to jest, ta wyspa jest po drugiej stronie. Mnóstwo legend o tym jest, nie? Tak właśnie się wpływa pomiędzy te skały i tu po lewej stronie jest ten domek, a tam już jest ta wyspa. Tak wygląda, nie? Ja wczoraj przeglądałem zdjęcia, też mam właśnie zdjęcia z tego promu. Chyba nawet też filmiki. Jeszcze ich nie notowałem, bo to gdzieś znalazłem przypadkiem, bo to na dysku tam legały. No i tam jeszcze, nie wiem czy słyszeliście, jest coś takiego jak, to się nazywa Skała Słonia. O, jest tutaj. Ogólnie jak wszyscy widzą to zdjęcia z tą skałą, to myślę, że to jest w Tajlandii gdzieś. A to jest na Islandii. Nie jest żadnego fajnego zdjęcia. O. Też ona powstała po erupcjach i tak dalej. No ogólnie jest tam tak, że skała się jakby zespala z lawą. Zostały jakieś formacje. Ale tu mamy fajny właśnie filmik, znalazłem gościa, który tam po tej wyspie sobie chodzi i tam opowiada. I dużo jest fajnych ujęć z drona. O. I myśmy tu wchodzili, ale no nie daliśmy rady wejść do końca. Też tu fajne widoczki. On to pokazuje. I my tu wchodziliśmy na górę, właśnie tą stroną. I coś mi, kurde, to chyba nie ma tych ptaków, nie? No to dzida ta kolonia była tutaj na tej części wyspy. No tak to z góry wyglądało. Ogólnie wydaje się, że jest łatwe podejście. O, to tak się promem płynie. Może oczywiście statek, znaczy samochód zostawić na promie, tak, bo to jest taki typowy. Turystów i tam do lokalców. No i taki rejsik, nie? Do wysepkę. No nie pamiętam, jak się płynęło pół godziny czy godzinę? Coś takiego, nie? No i tam dopływamy do wyspy. Standardowo. Gdzie on tu płynie? O, tu płynie, teraz tam to właśnie skałę Słonia.
Widać wszystko zalane lawą, nie? Zespolone właśnie ze skałami. I mnóstwo jest tych wodorostów, nie? Czasami jak jest sztorm, to potrafi waleźć na parę kilometrów w głąb lądu. I oni, może nie wszędzie, ale zbierają te wodorosty i dają do zwierząt, nie? Do jedzenia, na przykład, nie wiem, do jakichś tam świń czy coś takiego, nie? Bo jakieś taka instantka opowiadała, byliśmy na takim kościółku koło Reykjanes, znaczy na półwyspie Reykjanes i tam taki kościółek był i tam właśnie spotkaliśmy takie instantki starsze, panie, i opowiadały, że tak robią, że właśnie jak sztormy, to te wodorosty były na drodze, a do drogi to było z 2 km, kurde. Takie potem rzeczy. I to nie próbują podejść pod ten szczyt, no wie, to tak z dołu nie wygląda takie wysokie, nie? I jakieś takie ciężkie, ale naprawdę może się zmachać, nie? Ja spompowałem tam nogi strasznie. Ale jest fajnie, bo jest ścieżka przygotowana. Zaadaptowane jest wszystko, to widać. Jest przygotowane, nie? Takie kratki półkładam, żeby się ziemia nie przesuwała. Ale widoczki super. Właśnie, kurczę, mam nadzieję, że w tym roku się uda tam podjechać. Znaczy popłynąć. No i tam, o, tutaj po lewej to jest ten, tak, dobrze myślę? Nie, to będzie po lewej ten wulkan, nie? Który miał tą erupcję, tam na tych filmikach wszystkich, co oglądaliśmy wcześniej. No, widać, wszystko jest przygotowane. Dbają ogólnie takie rzeczy, nie? Może coś może to... I też takie standardowe są przejścia, to wiadomo, to chyba wszędzie gdzieś są jakieś takie punkty, gdzieś są jakieś owce i tak dalej, to jest chyba standard. O, to było fajne ujęcie. Ten przesmyk taki. Widoczki super, co? Pogodę mieli, która może być jakoś latem. Też tam i latem może być różnie. I tutaj widać, że to jest wszystko takie czarne, nie? Tutaj były te erupcje. Myślę, że... Nie, tak, bo dobrze patrzę, bo tak, bo to jest z tej drugiej strony. Że tu się wpływa. I tam jest to... tu jest ten cały domek, ten taki, o którym wcześniej mówiłem, że jest najsamotniejszy. No, czy coś tu jeszcze było ciekawego? Aha, oni na te klify pojechali, właśnie koło tych, o tutaj. Tu fajnie widać właśnie, że wszystko jest takie właśnie zespolone z tą lawą. Tak widać remonty. To jest taka właśnie ziemia zmieszana. Mega widoczki. Podobnie właśnie jest na Snowflake tam przy klifach. Też tak, są takie półki skalne. O, prawda, komuś dopasował to chyba jakiś Ukrainiec albo Rosjanin. Ma taki akcent. A właśnie i tam... Oj, miałem pokazać, bo... O tam... Jejku. O, ta czasza to jest właśnie ta katla. Wulkan. Znaczy lodowiec, a pod nim jest wulkan. Katla. No i to jest ten domek. No i dobra. Już chyba wszystko. I jeszcze... Gdzie to... No i zapomniałem. Tam mówię, tam jest tyle miejsc ciekawych, kurczę, że może zwariować.
Krakatla, czy nie? To jest ten lodowiec, który było widać. Tak, no to. No dobra, wracamy teraz na ląd. Tutaj jeszcze na tej drodze. To chyba ostatnio już mówiłem o tym wulkanach. To jest taka... To jest tak... O, zero kurczę, ten... TikTok, tak coś tam. Kurde, szkoda, że nie mam słuchawki. Pewnie pipczą. Tu jest... taka ferma, też z której było widać wulkan. Zapomniałem, bo i na tej wyspie ogólnie film Wolka, to właśnie on był nagrywany na tej wyspie, którą pokazywałem przed chwilą. Czyli z tym wulkanem, tak? Tutaj, że może mieć tutaj coś przy tego. O, to jest ta wyspa. O, elegancko pokazane. I ona tam ląduje, tam ucieka ogólnie z Polski, tam w fabryce ryb pracuje oczywiście. Ogólnie całkiem spokojnie. Ja oglądałem jakoś w samolocie, gdzieś leciałem, nie pamiętam gdzie i tak patrzę, no kurde, jakiś przypadkiem, że to jest ten na Islandii. Ogólnie całkiem spoko film. Się można obejrzeć. No zaznaczyłem to aktorkę, nie pamiętam jak ona się nazywa. Na Instagramie to też polubiła. Bo wrzucałem to jako ciekawostkę. A to z Cliff of Derley. No i tam synem ogólnie jest tam, czy tam odnajduje tego syna, coś takiego. On nie wiedział, że to jego matka, w ogóle coś tam, taki tam. No mówię, no ogólnie myślę, że warto obejrzeć. No i tam jest jeszcze ujęcie, jak oni na tych klifach na tego robili ujęcie tam. Oni tak w tym namiocie spali i tam wstają rano i tak dalej, nie? Ale ogólnie tam raczej nie można takich rzeczy robić. A to jest tak naprawdę pod tym klifem. To jest widok na plażę tą Black Beach, Reynisfjara, o której właśnie artykuł wrzucałem dość niedawno na bloga. Tutaj, tak. Ja chyba ostatnio na którymś live pokazywałem już jak to wygląda, jeśli chodzi o turystów, co tam się dzieje, że ta plaża jednak potrafi zabijać ludzi. Zaraz dojdziemy, jeszcze kawałek pokażę w sumie, jak już jesteśmy tutaj. Tu akurat pogoda dopisała, ale jak byłem na przykład w styczniu, to rok temu, to kurczę, łeb urwało, nie można było jechać, na klify były zamknięte. Widać właśnie z klifu. Tak to wygląda. Jakiś sztorm. Jak nie ma sztormu, to wygląda to całkiem normalnie. Jeśli chodzi o te fale i tę wodę i tak dalej. Ale jak jest sztorm, to wtedy nam dopiero zaczyna być respekt. Tylko że ludzie, no niestety nie wiedzą o tym, że to są te sticky waves, tak zwane, czyli takie przebiegłe fale, to jakoś tak można nazwać. I one potrafią
to jest tak, że ona pojawia się bardzo szybko i ścina, powiedzmy, ja sobie stoję tam, powiedzmy tutaj, ona pojawia się parę sekund, ścina mnie, przewraca mnie na ziemię i wracają, zasysa jakby, zaciąga, kurczę, wodę i woda zaciąga też ten grunt i jakby nogi się zapadają trochę pod ziemię, znaczy z tą ziemią, nie? No to trzeba przeżyć samemu, znaczy nie życzę ogólnie takie rzeczy robić, ale może być nieciekawe. No mówię, tam zginęło parę, zaraz pokażę jeszcze tylko tam kilka, nie wiem kiedy o tym mówiłem, kurczę, na pewno w którymś podcaście, ale to chyba w grudniu. I na tej parze też kręcili Star Trek, Game of Thrones standardowo, tam dużo było nagrywane. I Noe. I Noe, tu jest scena akurat z Noe, która była nagrywana. O tutaj jest taka wnęka, jakby taka powiedzmy taka półjaskinia i ta scena była tam nagrywana właśnie. Tutaj co jest? O, widać te właśnie klify, te dalej. Mogę sobie iść, nie? O, i to jest jakby pod tej skały, nie? Na stronie to jest rzucone u mnie, także możesz sobie przejrzeć. No i tam jest też scena Gwiezdnych Wojen, ale to jest naprawdę wszystko jest przerobione, tylko jakby to jest naturalne, a potem wszystko jest pozmieniane. To zobaczymy sobie. Ja to pokazywałem na pewno na którymś live, ale jak już jesteśmy, to zajrzymy sobie. Bo może te osoby, które były, znaczy nie widziały po prostu tego live'a, myślę, że warto o tym powiedzieć. O tak wygląda to w środku, ta wnęka. Tam, gdzie ten Noe był kręcony. To oni ten nagrywali i stąd było ujęcie tam na te doorway, nie? Tylko, że jak jest sztorm, to woda potrafi aż tutaj dochodzić, nie? Zalewa wszystko. Teraz na filmiku jakby nie widać. I tu jest oczywiście takie oznaczenie. Nikt na to nie zwraca uwagi. Ojej, aha, co jest? A, to jest podlinkowane, sorry. Tu jest oznaczenie. Jest informacja, że są tego typu fale i trzeba było to waleć, ale ludzie oczywiście do solkiaczka sobie idą i pewnie jest szok. Aha, czy ja to o tym mówiłem, jak mówiłem o Golden tylko. To przedostatnich chyba. O kurde, to już trochę było, to chyba jakoś... Może nawet w tym... w listopadzie. O, tak wyglądają te fale. O, pyk! Nie ma. No to jest moment, nie? Bo też ten piasek, ten wulkaniczny, on jest taki, że on jest, kurczę, jak jest podchodzi bliżej pod wodę, to on normalnie się zapada, taka pulpa się robi jakby, nie? To też jest pokazane jak... No wygląda to normalnie, nie? Jak normalna woda. Normalna fala i tak dalej. No, ale zaraz zobaczycie, co się będzie działo. I to też jest moment, nie? No i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że ta woda jest cholernie zimna, nie? To sobie przebiegnie koleś. Haha, nie? No i gościa nie ma, nie? To jest siła, naprawdę. Ludzie sobie nie zdają sobie sprawy, jak nie mają doświadczenia. Ja miałem coś takiego podczas w Tajlandii, przy takim miejscu też była taka zapadnięta plaża, wszystko było okej, normalna plaża, i tam był taki dół wdrożony przez wodę i tam stał ratownik, on po prostu stoi, kurczę, nie? Był taki mały sztorm. No i kurczę, no... Miałem tam persy pełne, nie? O, i tutaj będzie... pokazane, o właśnie, pokażę, jaka to jest szybkość, nie? Tak. O.
tutaj w tym momencie po prostu ta ziemia się zapada, tylko że ten piasek. I my taka pulpa się robi. Myślę, że jakby postali chwilę, to myślę, że trochę by tak się zapadli, nie? No to jest dobra, to jest tam pikuś, a oczywiście zapało ich. Robię sobie zabawę. Ale zaraz będzie taki fajny filmik jeszcze. Nie wiem, czy to będzie to. Tak, to będzie to. No. O. Już jak jest wysoka woda, nie? To też było nagrywane długim obiektywem, widać, że też jest kompresja. Ale no kurczę, mimo wszystko, nie? Tutaj, o. Pach. A ludzie sobie tutaj wchodzą normalnie na te kolumny. To jest 15 metrów może? Cześć Danusia. Akurat wpadłaś na live'a, który już trwa godzinkę. O, już zgrałem. Ale cię tylko widzę, Paula jesteś, tylko ty jesteś ze mną. Ale spoko, live'ik też jest na YouTubie, tam będzie można sobie to otworzyć. No i tak to wygląda, nie? Tu też widać, że z obiektywu robione, bo też ta skała nie jest tak blisko. No każdy chce mieć fajne zdjęcie, ale no, trzeba też uważać, nie? Skoro takie fale potrafią przywracać statki, no co to dla takiej fali jest człowiek? Czym jest człowiek do takiej fali, nie? To jest kurde... O, jak tutaj wyciąga te kamyczki, te... Bo to jest połączenie piasku z piaskiem takim powulkanicznym. Wiecie, jak to się przemieszcza, nie? To z wodą się cofa wszystko. No to widać, to jest na tym długim obiektywie robione, bo pewnie gość stoi w bezpiecznym miejscu. No. To jest potężna kompresja, nie? Na pewno ma 600 lekko. No i tak to na tej plaży wygląda. Mówię tu... No to 2021. Skin porwana przez falę podczas spaceru po plaży. Znaleźli ją martwą w morzu, nie? To kolejna akcja. Został zaskoczony przez silną falę, 4 osoby zostały wyciągnięte do wody. Z czym udało się wydostać, jednak jedna kobieta została porwana na około 100 metrów od brzegu i zginęła. Też pewnie sobie tylko spacerowała, nie? To kolejna akcja, 22. Osoby wpadły do wody, 80-letni turysta. Nie udało się go ratować, nie? Bo tam go straszna brzegna szukała się helikopterem. Tak to wygląda, nie? Okej, mamy tutaj to. Tu jeszcze chciałem powiedzieć o fajnym miejscu. Bo tak, ja teraz pokazywałem. Tutaj jest ta plaża. Black Beach. Rainisfera. Wszystko ok. A teraz się przeniesiemy trochę wcześniej na ten obszar. Tu można wchodzić na fajne trekkingi właśnie tutaj dookoła. Tylko tam jest dojazd, trzeba wyrobić, tam jest często zalana droga. Gdzieś jest taka rzeka, która często, o tutaj na przykład, czasami może być nieprzejezdna, nie?
szczególnie właśnie w takim okresie jesienno-wiosennym może być nawet zamknięte czasami też, nie? A to jest to trochę. No to chyba nie tego. Nie można. Krzyżyk jest. A o co mi chodziło? Dlaczego tutaj? Tu jedziemy. Tu gdzieś było, o, tu też są rozlewiska bardzo duże. Czekajcie. No i tutaj jest właśnie miejsce, gdzie możesz sobie wynająć punkt. A to jest okazja szczytów, tam może być po prostu, tam jest lodowiec, wulkan. Takie są widoki, nie? No i tu właśnie w okresie takim lodowca, jak też pokazano w początku audycji, że zaczynają się roztopy jakby, no to wszystko tędy dopłynie. To cała woda. To wszystko spływa z tych lodowców. W tą stronę tak i potem wiadomo też w drugą stronę. Więc tak to wygląda. No i ogólnie ten kanion tam też można wejść, tylko no, trzeba uważać, że lepiej mieć jakiś kask. Bo tam wszystko jednak pracuje, to że jakby doszło do jakiegoś kurczę trzęsienia, no to może przyjąć ciężkie rzeczy na głowę. Było wszystko fajnie. Zaraz zobaczymy jakiś filmik może z drona. Ja latam akurat z drugiej strony. Nie miałem w planach tego pokazywać się, ale... Pogoda mi pisała, podało. Takie rozlewiska są właśnie. Widać, że jest droga, nie? Zalana. Super. A to nie jest tam, to jest gdzie indziej już. Czekajcie, pan tu pokazuje rzeczy. No i tak może być, że niestety tylko i wyłącznie wystrzał to. Często pojawiają się takie filmiki, chyba rok temu było tak, że na jednym takim przejeździe autobus po prostu został i go ściągali potem, nie? Ewakuowali wszystkie osoby z autobusu. O, taki tego typu autobus, nie wiem, właściwie powiem, że ugrząc. Wiadomo, też możesz taki wynająć taką przeprawę na konikach. To jest normalny widok tam, nie? To co się dzieje normalnie, nie? Jechaliśmy na trekking tam przez 10 km, no to też mieliśmy taką rozgwozdkę, bo jechaliśmy akurat przez taką rzekę też, padało cholernie i nie zaryzykowaliśmy przyjazdu, bo mieliśmy te dustery, one są dość niskie, więc no, ryzyko było duże, że no utonie auto, nie? Więc odpuściliśmy sobie temat. Czekaj, to może będzie jakiś fajny film.
wysoko był. Nad chmurami, może chyba, że taka mgła była. A padało. To właśnie z lodowców wszystko zrobione. Wow, tęsknię z tymi widokami, kurczę. Coś o tym TikToku cię słabo, co? Nikogo nie ma, kurczę? Co to jest jakiś mecz? Co to jest? Poniedziałek, tak? To już wiem, że w poniedziałek miał być live, bo to nikogo nie ma. To dokładnie tydzień temu, jak robiłem live'a z niedzieli na poniedziałek, tak? Się okazało, że z poniedziałek było 3 króli. I tu kurczę siedzieliśmy 5 godzin do 5 rano. Na TikToku, nie? To był tylko live na TikToku. Do tego osoby z YouTube'a zachęcam do obserwacji na TikToku, bo tam więcej streamuję. Na mnie się staram. I takie bardziej spontane, nie takie typowe tematyczne, tylko jakieś spontaniki, nie wiem, po prostu. Biorę kawkę i odpalam i coś tam sobie oglądamy na YouTubie, czy tam coś opowiadam jeszcze w jakichś miejscach. Randomowy totalnie, nie? No. Dobra. No i to jest to miejsce, tak? O, tu jeszcze... A, kurczę, już będzie. Czyli ten cały region. No, a ja byłem latem 2023 z drugiej strony. Tutaj zajechałem sobie chowałem. A tu była ta Katla Cave. O, jakaś się pojawiła. Czekajcie, bo ostatnio się walnąłem, jak szukałem tego. Tak, to ja byłem tutaj, Katla... Tak, ja tutaj dojechałem jakoś. I tu właśnie były też takie rozlewiska. I odpuściłem, bo byłem wtedy... tym, polówką. Bo chciałem tutaj dojechać. Ale no się okazało, bo już była już szarówka, więc zawróciłem się, bo że do tego miejsca mam jeszcze godzinę, chyba na pieszo, więc nadałem sobie na luz. Ale ogólnie no już tego nie zobaczę, bo to się zawaliło. No ten pierścień, to brama jakby Katla Cave, nie? Już tego nie ma. Roztopiło się. To wszystko tutaj były właśnie takie jaskinie, no widać roztopy, ocieplenie klimatu. Więc pokażę jak to było kiedyś. Katla. Bo fajnie z filmik jak goś przelatuje przez te obręcze. Wleciał tutaj akurat. O, widać tutaj jak to wyglądało wcześniej, nie? A teraz tam na tym filmiku, który pokazywałem z Google,
To jest po co czarno, nie? Ziemia. Już nie ma tych skał lodowcowych, nie? O. Ale był fajny taki filmik. Kurczę, teraz nie znajdę, tak na spontanie pewnie. Tu jest jakiś trekking pewnie. O, tak to wygląda. Ale jeszcze jest fajna rzecz. Jak ktoś ma większe zapotrzebowanie, to można wynająć taki autobus do jazdy po lodowcach. Jest kilka firm, a jedna ma takiego, kurczę, dwa takie czerwone. Bus Glacier. Nie wiem, kurczę. O. Niesamowite. I takie mają dwa, nie? Jakoś tam aż tak drogo nie jest jak na Islandii, bo tam chyba półtora tysiąca było za parę godzin, 5 czy 7 godzin. Sprawdzałem chyba rok temu, to może się już zmieniło i takim czymś się jeździ, nie? No, jakie koło, nie? To jest komfort lepszy w jakichś furach. No, bierze takie miejsca, gdzie raczej normalne auto może być problem. Ale jest mieć fajny taki, kurczę, filmik promocyjny taki. O, tutaj tak jest, to jest super wygląda. O. Mega. No, pod samą dobę sobie. Lodowce. Czaszy. Ale to kurczę, musi mieć spalanie. Oczywiście reklama. Właśnie, ja już nie zrobiłem reklamy tym live. Zaraz zrobimy. Autopromocji. Nie pamiętam tej nazwy. Sobie to wrzucę na stronę, bo zapomniałem o tym. Dobra, ile mamy już tutaj? 1,5 godziny. Tu jeszcze może jedno miejsce, żeby było na YouTubie. To 1,5 godzinki. Tutaj właśnie to już też pokazywałem wcześniej, chyba na pierwszym live'ie, w tym miasteczku Wick. Tutaj. I ogólnie w tym obszarze był nagrywany serial na Netflixa Katla po prostu się nazywa. Taki kryminalny science fiction, taki coś a la Dark. Ogólnie spoko, całkiem. To łyknąłem go. Oto to tereny właśnie Geopark w tle. To jest plaża ta przy Wicku, czy ta druga strona Reynisfjöry. No, całkiem spoko. Fajnie przygotowali miasto całe, bo tam
skręcone w tym miasteczku Wiku i jest, no kurczę, zrobione tak, że wygląda miasto, że jest przykryte tym pyłem. A, jeszcze jest Dakota, tym pyłem wulkanicznym, nie? Więc to, no, trochę się musieli wysilić, jeśli chodzi o przygotowanie scenerii. I to właśnie to jest początek filmu tam przy tym Katla Cave, nie? W tym Katla Geopark. Ja tego znowu prawa autorskim wskoczę. A tutaj kurczę, wszystko przygotowane było. Właśnie jak będę tam w Wiku przy jakimś wyjeździe, można popatrzeć, gdzie to było nagrywane, może coś jeszcze tam jest, jakieś elementy z tego scenerii zostały może. Bo przy kościele tam też będzie ujęcie przy kościele tym Wiku, tam nic nie ma, nie? Geopark, o, to jest ten kościółek. No, TikTok mnie nie lubi, kurczę. Oj, sorry, nie było słychać. Ewidentnie mnie nie lubi. No i to jest... O, ten kościółek. On też był właśnie w tym filmie, serialu zasypany właśnie tą pyłem wulkanicznym. A teraz, bo zapomniałem, reklama, autoreklama. Czyli co ja tu robię w ogóle? Na początku mówiłem, że jestem pilotem Wanda Travel. Trochę podróżuję w wolnym czasie. No i zajmuję się fotografią, filmem i organizuję aktualnie wyjazdy na Islandię i Norwegię. W planach są 4-dniowe, 5-dniowe, 7-dniowe wycieczki na Islandię i polowanie na Azorze. Ostatnio wrzuciłem nowy kierunek, jeśli chodzi o Norwegię, czyli Lofoty. Lofoty Archipelag, też był o tym podcast jakoś w grudniu. Kiedy był? Norwegia, Archipelag Lofoty. 12 grudnia. Mówiłem o tym, zapraszam, tam na pewno dużo też ciekawych rzeczy o tym miejscu, bo to jest kosmos, jeśli chodzi o krajobrazy. I tam uruchomiłem 2 terminy na ten rok, testowe, zobaczymy jak to pójdzie. No i polowanie na Azorze, w Seni i w Tromsø. Senia to jest taka wyspa w Norwegii, też bardzo blisko w zasadzie archipelagu Lofoty. Może chwilę trochę o tych Lofotach pokażę. Tam są widoczki. O, to jest na przykład na szczycie Reinebringen nad miasteczkiem. To jest wioska Nusfjord, taka rybacka. Niesamowite widoczki. Wszystko jest zachowane naturalnie. Ogólnie tam dopiero w latach 50. chyba drogę zrobili do tego miasteczka, bo tylko był dostęp z Łodzi na przykład, może to było dopłynąć. O, to jest takie miasteczko, które jest takie bardzo znane, że tam jest taki boisko na skałach, nie? No, często strona. To jest jeden ze szczytów, na który wchodzimy. Ale tu mówię, to zapraszam do odcinka tego, który pokazywałem z 12 grudnia o Lofotach. A dzisiaj tylko wam mogę... Co to kurczę? Pokażę wam tylko filmik z Reinebringen. Bo to jest sztos. O. Tak tylko da. O, no dole jest to miasteczko Reine. Tu się wchodzi na górę. 1600 do 1900 schodów chyba?
Kamienne schody zrobione przez szerpów. No tak się idzie godzinę do półtorej, zależy od tego jaką macie kondycję. Jeśli chodzi o podejście pod górę. Ogólnie tam są szlaki dookoła, wszędzie tam może przepłynąć promem na takiej plaży, która jest po drugiej stronie jakby klifów. No tam. Tak. Tam też są niesamowite widoki. To właśnie był na live'ie kolega, który był ostatnio jakoś w zeszłym roku. Mówisz, tam już nie można latać dronem. O, to jest właśnie całe podejście. Tutaj. Mówiłem, że schody są takie, że można na wysokości trzeba mieć tylko sami kolana i tak dalej, no, więc są ciężkie. Dość ciężka trafa, ale jak widać warto tam wejść i... O, takie są schody, tak to wygląda. Takie jakby kamienne. No i albo to jest, mamy jeszcze tą plażę Kalbikę. I to są Lofoty. A jeszcze jest Senia. W zasadzie to Senia i Lofoty są bardzo blisko siebie. Oto są Lofoty, archipelag. A Senia jest tutaj. Wyspa, nie? No i ogólnie lądujemy w Tromsø. Tu jedziemy, jeśli chodzi o zorze, polowanie zorze na Norwegii, a Lofoty są planowane właśnie latem, a to na YouTube jest sobie sorry. To też wtedy zjeżdżamy sobie w dół i robimy ten region, nie? No, a jeszcze mam kolejny projekt, tylko nie wiem czy on wypali kurczę w lutym. Projekt mam się nazywa Aurora Camp. Ze Zbyszkiem z kanału Nocnego Niebo, nie wiem czy kojarzycie taki kanał na YouTubie, taki poświęcony właśnie zjawiskom Starlinki, zorze, co on wszystko komentuje na żywo, już ponad 5 lat działa na rynku. No i stwierdzimy, że zrobimy razem taki camp, Aurora Camp. Spore było zainteresowanie, ale na razie nie mamy konkretów, jeśli chodzi o zapisy. Więc możliwe, że przełożymy to na marzec tego roku, a nie na luty. Nie wiem, no jakby stwierdziliśmy, że może że to chodzi o to jednak, że są ferie, więc może dlaczego. Ogólnie tak to wygląda. Aktualnie to jest termin jaki mamy, to jest 11 luty do 15 lutego, no czyli takie 5 dni, nie? Aktualna cena jest obniżona. No, zapraszam, no, w zasadzie wszystko jest opisane, tak, informacje ogólne, co jest w cenie, co nie, zakwaterowane, no w zasadzie wszystko to potrzeba, jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji, to zapraszam do fakt, jest wszystko opisane, na przykład ceny i tak dalej, jedzenie, wody, no, w zasadzie wszystko jest, nie, tylko mówię, a jeżeli planujemy to czas już ten live wspólny od jakiegoś czasu. O, cześć Astrowita. Akurat trafiłeś co, gdzie mówię o Aurora Camp. Ale właśnie kończę, bo już przechodzimy z powrotem do tematu. W zasadzie już końcówka, jeśli chodzi o YouTube, bo tak już dużo zeszło. Pokażę jeszcze tylko inny punkt. Taki wulkanik, to też wywalił w 2010 bodajże, tak? Kto zablokował całą Europę. Gdzie to wrzucałem? Informacje o nim ostatnio. Skogar. No, no widziałeś, tak. No, bo akurat zapomniałem w ogóle, wiesz, powiedzieć cokolwiek o tym, co działam. Przynajmniej 1,5 godziny gadamy, no prawie już godzinę 40. Ale spokojnie, live jest też na YouTubie, więc tam będzie zapisany w całości. A dzisiaj zrobimy taki wyjątek, że po prostu sobie zakończymy go na YouTubie, a ciąg dalszy będzie na TikToku. No, kurczę, ja to wrzucę.
Za dużo tego jest, tych informacji na tym, w tych blogach. Ktoś lubi czytać i dowiadywać się rzeczy o miejscach, no to zapraszam, to jest mnóstwo informacji. Czasami już nie trafię się odnaleźć, bo ja ciągle aktualizuję, dzisiaj też to dodawałem do poprzedniego wpisu. Tutaj też chyba to dzisiaj wrzucałem nawet. A to będzie chyba na końcu. Ojej, aha, jeszcze mam pokazać tą jaskinię Jody. Ono jest, tak jak wcześniej mówiłem o tym miasteczku Wik, tak? Tutaj. I tu jest taka skała. Jakby z drugiej strony to możemy podjechać autem i z drugiej strony od nabrzeża jest ta jaskinia Yoga Cave tak zwana. I ona, to jest w ogóle zbieg okoliczności, że wejście do niej wygląda jak no Baby Yoda, nie? Czekajcie, tu nie ma. O. Nieźle, co? Tu był nawet któryś z części nagrywany. I ogólnie jest taka sytuacja na tym filmie, bo sprawdzałem ten ujęcie, jak on wbiega, nie pamiętam jak która to była postać, on tu wbiega do jaskini, więc jakby ogólnie nie jest pokazane to wejście, ta informacja. On tu wbiega gdzieś tutaj w głąb tej jaskini i tam jakoś kurczę się chowa przed kimś, nie pamiętam, gdzieś tutaj wbiega chyba, tutaj do środka, nie? I tam jakoś się chowa za taką skałą, tam chyba szturmowcami, czy czymś tam, się nie pamiętam, widziałem kawałek, ale no, nie jest to pokazane, nie? Więc to jest też nieźle, nie? I jeszcze, słuchajcie, to jest fajny Hajfus, mówiłem ostatnio. Gdzie ja to wrzucałem? Kurczę, ostatnio, no. Na pewno o tym mówiłem. Na pewno o tym mówiłem na jednym z live'ów. I ostatnio wrzucałem o tym na którymś z blogów. Kurczę. O, już uciekł Astro. To muzeum też jest fajne, ono jest właśnie, to też chyba narzucałem dzisiaj, ono jest koło Skogafoss i Kvurnefoss, czyli koło tego wodospadu. Jest taka miejscowość Skogar i ona jest, już pokazuję, ogólnie tu jest Skogafoss. O, ten wodospad. A, pokażę. Wrzucałem właśnie takiego reela zrobiłem chyba wczoraj na TikToku, na tym. To może go odpalę sobie. Skogafoss, który jest tak naprawdę ikoną Islandii. Wyobraź sobie, że stoisz przed ścianą wody, która spada z wysokości 60 metrów. To Skogafoss. Jest najpiękniejszy wodospad w Islandii. Legenda głosi, że za wodospadem kryty jest ciszę muzykę, jeszcze raz, sorry. Ojej. Kurde, zwykle coś poszło. Zapewne słyszałeś o wodospadzie Skogafoss, który jest tak naprawdę ikoną Islandii. Wyobraź sobie, że stoisz przed ścianą wody, która spada z wysokości 60 metrów. To Skogafoss. Jest najpiękniejszym wodospadem w Islandii. Legenda głosi, że za wodospadem kryty jest skarb wikingów. Nikt go jeszcze nie znalazł, ale może być pierwszy. Skogafoss jest też nazywany wodospadem tęczy, która pojawia się przy słonecznych dniach, co nadaje niesamowitego uroku i wyjątkowości temu wodospadowi. I jeszcze ciekawostka, wodospad pojawił się w kilku serialach, m.in. w grze o Tron czy Vikings. Chciałem Ci zaprosić na mój kanał YouTube'owy Onda Travel, gdzie... No i tak to wygląda.
Właśnie, bo miałem przygotowane ujęcie z tymi smokami. O. To jest na tym właśnie Skogafoss. Już tak dostanę pewnie prawa autorskie na YouTube, więc wam pokażę. Nie wiem. Paulina, oglądałaś to? Grywotron? Odkąd tu jest zmieniony oczywiście, nie? Bo on ma tylko tutaj jakby tą kurtynę wody. Tu jest po prostu skała tutaj, o. I tu się ten kończy, nie? A to jest wzbogacony. O, oglądasz, o. A ten nowy... jak się nazywa? Kurczę, to jest ze smokami, nie? Wrót smoka? Nie, wrót smoka chyba. A to strzał. Bo nie, jakoś tak mnie nie porwał, szczerze mówiąc. Ale wiadomo, no każdy ma inne podejście. Jeżeli ktoś jest fanem takich rzeczy, to... No i to jest ten wodospad, on jest tutaj. I tutaj jest Kfurnefoss. No sorry za nazwę, ale nie, chyba nigdy się tego nie nauczę. No i on tak wygląda. W sumie to jest odkrycie, kurde, ja zawsze go omijałem, bo tam jaki wodospadzik, on jest kurde jeden z ładniejszych, jak widziałem tam. No to jaki potrzeba ze mną. Jest fajnie, jak właśnie tam słońce wpada w ten kanion i kurczę przebija się, że to tam gdzieś właśnie tęcza to wpada. I tam ludzi ogólnie nie ma, nie? I tutaj nie, raczej nie jest zamknięcie, nie? To w porównaniu tego z Celiandafoss. A widoki sobie widać, nie? To jest po prostu petarda. Naprawdę polecam, kurczę, tutaj podjechać. Tym bardziej, że to jest blisko. Bo to jest tak z głównej drogi świeże tutaj. Tu z lewo się wędza na ten Skogafoss, a ten jest tutaj po prawej. Tu się parkuje na tym parkingu, który jest Freya Cafe. Tu się parkuje, to jest taka furtka, się idzie na po prywatnej ziemi do tego. No jest blisko, no jest 15 minut, tak tam się idzie. No i tu jest ten skansen. O którym zacząłem w zasadzie mówić, nie? Gdzie to było wejście? Skogar... No tutaj było jakoś tak strony. Tak, bo tylko tych parę domków tylko było. Mhm. Ogólnie tam dużo jest ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o ten skansen. Gdzieś tu miałem chyba zdjęcia. Tak, nie wiem, dzisiaj zrobili z tą przeglądarką, że lada się w mapy wrzucają i przez to kurczę ten kiepsko to widać. Ogólnie możesz sobie wejść do tych chatek do środka, zobaczyć jak to kiedyś wyglądało. No kurczę, no jest ciekawie, nie? No w sumie to podobnie chyba też u nas było tak. Może u nas tak dużo się nie robiło z drewna. Chociaż w sumie na przykład ten, nie wiem, górale to już tam klasycznie, nie? Wyjście z stajni? Rozumiem. Widzę, że ten... Odpaliłaś się? I to jest kościółek. I te kościółki są bardzo podobne, te malutkie właśnie.
bardzo podobnie wyglądają, nie? Tam jest coś takiego, tego nie widziałem. No zależy, to jest takie domki sobie stoją po prostu, nie? A tak wyglądają w środku. Ale jest fajny. Teraz nie wiem, czy go znajdę. Jest... Kurczę, gdzieś go zapisywałem. Jest odnaleziony taki... Wszystko jest w skale wdrążone. Teraz go zamierzymy. O, to jest, kurczę, wynalazek. To było gdzieś koło Selfos chyba. Czekajcie, bo tu mamy ten cały ten ring road. No nie, no tak w niektórych miejscach, wiesz, to dalej tak jest, nie? To w sensie, że tak ludzie mieszkają. A tam to już, jeśli chodzi o Białoruś i tam to dalszą Ukrainę, czy tam Rosję, to tam w ogóle tam jest, kurczę, czas stanął. Już nie wiem, czy ja to znajdę teraz. Ale miejsce, kurczę, no jest tylko strasznie drogo, jeśli chodzi o wstęp. Czekaj. Jak to się, kurczę, no. Hela, to było w Heli chyba. Ale kurczę, miejscówka to przy drodze ogólnie jest. Jakoś to było tak sprzęgło. Nie, to na pewno nie to, no. O, Case of Hela. To jest, kurczę, sztos. No, to jakieś mam za ciemne. Wszystko w skale wdrożone. Tak samo jak takie domki, nie wiem, dzisiaj ich nie pokazywałem, może zaraz pokażę. Też wdrożone w skałach, tam się podobno ukrywali piraci, czy tam złodzieje. Też taki wielopoziomowy, jak tutaj. No takie jest po prostu wejście. I tam jest mnóstwo takich, kurczy pochowanych. Tu widać, że jest jakiś drugi inny poziom. Na jakiejś farmie ktoś to po prostu odkrył, nie? No nie ma tu fajnych zdjęć. No i tu są hierogryfy jakieś stare. Ale zobaczymy na YouTube może. House of Hell. Oni też mieli fajne, znaczy fajne, no takie lepszej jakości po prostu zdjęcia na stronie, bo Caves. O, to będzie to widać. Kurde, ja zauważyłem, że ja tak smykam ten ustami. O, tu jest fajnie, nie? To wygląda, że pewnie jakieś było ognisko i tutaj po prostu ten wychodziło wszystko, cały dym. Wygląda jak taka wejście jak do takiej tej, jak to się nazywa? Ziemianki.
chyba na YouTubie będzie na ten temat. Może będzie jakiś walkthrough. O, to Katrynie lotnicze, playa. Zrobiły jakieś tam pokazówkę. No i widać wejście jest w zasadzie nic nie ma, nie? W szczerym polu. Jak oni to kurczę wykryli w tamtych czasach, że takie coś, że skała taka, nie? I zaczęli tą drążyć, bo przecież ile to lat musiało trwać. Że nie było ani narzędzi, wszystko kurczę. Wszystko ręcznie, no. No to opowiada, to też może sobie obejrzeć. No. Jakieś beczki pewnie zginą czy coś. Współczesny oczywiście. Floki. No dobra, reklama jakaś. Zaraz mi tylko jakieś piwo, to zaraz ten ściągną mi live'a, że to tylko chodzę reklamuję. Ale coś chciałem pokazać z tym właśnie. Aha, te domki takie podobne do tego. One tutaj będą. O. Też już pokazywałem oczywiście na live'ie. Też jest taka skała i ona jest kilkopoziomowa, nie? Tam jest przejście ogólnie. I potem jest jeszcze kolejna, tylko to już jakby dość normalnie wygląda, tak jakby betonowe, a też jest tam wejście z boku. Tu gdzieś chyba wejście było. O, coś podobnie, nie? A dziwne, że nie ma o tym mowy, jeśli chodzi o tej heli. Podręczniki, nie? Na mapach tego nie ma. O, i tak jest coś. To jest tylko sobie przy całej drodze. Tam się wchodzi, to jest wejście akurat. Przedsionek. Tak, i tu mówię, jak wchodziłem tam, było jakoś słońce, to nic nie było widać, tak naprawdę widziałem tylko tą dziurę. A tu się okazało, że tu jest przejście. Z wejścia tam na górę. Tam jest kolejne jakby pomieszczenie. I tu jest wejście na górę, jest taka półka. I tu jest dziura. I tam jeszcze nie wiem, czy tam dalej się nie wchodziło, bo tam jest, była taka grafika pokazana, jak to jest jakby cała góra wydrążona. Zawsze brakuje jej czasu, żeby tam ten, ale to... O, tutaj jest to... O, tutaj jest przejście do, jakby powiedzmy, że pokoju i tutaj nad tym jest kolejny, nie? Dobra, pokażę tylko jeszcze ten ten wulkan, który tam wywalił. Czekajcie, zobaczmy jakie ceny są. No. To 6000 koron, tak? To jest... Jakoś na 3 się dzieliło. Nie jest 300, kurde? Coś takiego chyba jest, co?
sprawia, że takie wejście, nie? No a tam, no, trzeba się liczyć z tym, że tam nie jest tanio, nie? A to jeśli takie atrakcje. Chociaż większość takich naturalnych jest za darmo, nie? A to zakładam, że po prostu to jest na czyjejś ziemi prywatnej, ktoś to za nas i tak dalej, nie? Coś jeszcze chciałem pokazać. Bo już trochę gadam, to 2 godziny. Dobra, to zróbmy tak, że na YouTube się pożegnam. Dobra, to słuchajcie YouTube, dzięki, że no dużo was nie było. Kto minął, nie żałuje, bo było trochę ciekawych informacji, wydaje mi się. Zapraszam do zerknięcia na poprzednie podcasty. Były poprzednie podcasty, wszystko jest w zasadzie na YouTubie, nie? No, najdłuższy był ten 3 godziny, chyba pierwszy taki chciałem się przyczaić. A co to za dźwięk? Jakiś dźwięk był, co to było? Ach, róże mi fałżycie. Kurde, to jakieś oklaski, nie? Co ty? Sorry, bo ja też tak TikToku daję i jakiś... Mówię, co się dzieje, nie? Albo miałem sytuację, że wcześniej na górze coś napierdziłem, myślałem, że może coś się stało, czy woda trzeba się lać. Dobra, wracam do tego. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć poprzednie podcasty, zapraszam na YouTube'a. A jeżeli ktoś nie śledzi konta mojego na TikToku, to też zapraszam. Wrzucę, o, będzie widać. To też tu mówię częściej więcej. Takie mówię niekontrolowane, jak to się nazywa, live'y, po prostu wskakuję i coś tam gadamy albo przeglądamy sobie rzeczy na temat aktualnych tam informacji dostępnych w necie. No mówię, ostatnio 5 godzin, wczoraj 3 godziny, więc no, jakoś tam spędzamy swój czas, nie? I tak to wygląda. A poza tym oczywiście Facebook i Instagram, cyk, autopromocja, tak dalej. No a jeżeli ktoś jest faktycznie zainteresowany wyjazdami, no to wtedy spadajcie, kurczę, na... już sobie pokazałem. No to... no wyprawy. I tyle, no. Powiedzmy wszystko. Dziękuję wtedy YouTube, włączam się. Tylko teraz to muszę przyłączyć, żeby tam nie... Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.